Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with Chronicles of Myrtana, Archolos, blind. Let's follow my brother and check on the rest of the survivors. Although I am tempted to climb all of the ledges and such, because it's a staple of the Gothic series to have like small secrets, like skeletons and some loot in most nooks and crannies. So I am going to obviously explore those. Like, I am a big fan of how Gothic 1 and 2 did exploration. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty. Ty, młody, co o tym myślisz? Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Mniej więcej. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kretoszczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. Jeśli się nie zgubimy w tych ciemnościach i przypadkiem nie wpadniemy na jakiegoś cieniostwora. Nie, dziękuję. Wolę poczekać, aż będzie jasno. To tyle, co chciałem wiedzieć. No i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini i wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Yeah, I'm sorry, but I think my brother's plan is stupid. Like, I agree, despite how much of an asshole Fabio seems to be, I agree with pretty much everything he said. First of all, it's night. Second of all, people are exhausted. Third, Jorn only vaguely remembers where to go. So I am going to go with Fabio, especially because I think the other survivors, especially the women, might need protection. You know, most of them, judging by their attire, you know, they were in dresses. And actually, Vraska had a pretty elaborate dress. So, yeah, I don't think they can be expected to do much of fighting. I am going to go with Fabio. I'm sorry, brother, but your plan is stupid. Przykro mi, Jorn, ale nie dam rady zrobić ani kroku dalej. Jaskinia wydaje mi się lepszym pomysłem. Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Uważaj na siebie, Marvin. Ja postaram się przygotować dla was jakieś powitanie. Pamiętajcie, musicie kierować się na wschód. I must say, I consider my brother to be borderline an idiot for going alone.
in the night. Like, why can't he at least wait until the morning? I don't understand that. And I really hope he doesn't get himself killed. Okay, I'll talk to the rest of the survivors before I follow the guys into the cave. Okay, they don't have anything to say, which is interesting. You'd think they would comment somehow on what happened. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. Zanim? Zanim się zdenerwuje. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Jak życie? Jestem zajęta. Zostaw mnie w spokoju. Okay, they really aren't very talkative. Hej, jesteś cała? To bez znaczenia. Dlaczego? Spójrz na moją suknię. Jest cała mokra i pełna wodorostów. A tu? Widzisz? Podarła się. Wyglądam jak jakaś wioskowa wywłoka. Yeah, they are not really doing much to endear themselves to me. Yeah, that's pretty much my point. Like, come on, you should be grateful for being alive. Ujmę to w ten sposób. Na twoim trupie wyglądałaby znacznie gorzej. Że co, proszę? Ciesz się, że żyjesz, paniusiu. Dama przeżywa istną gehennę, a ty? Śmiesz sobie drwić? Czy nikt was, mężczyzn, nie nauczył dobrych manier? Może w końcu docenisz to, że przeżyłaś, a nie będziesz rozwodzić się nad podartą sukienką. Co za tupet! Jak leci? Nie podoba mi się to miejsce. Obyśmy dożyli jutra. Yeah, I'm not giving you specifically that great of a chance. I should probably eat something because if there are beasts, okay, I'll eat this rat on a stick. If there are beasts in the cave, I should probably have full health. Could you wait a second? I will quickly explore like the closest surroundings. Okay, there's a scavenger. Scavenger egg, an ingredient in cooked dishes. That's quite a big scavenger egg, nutritious and tasty, even raw. And scavenger meat. According to some, any meat tastes like it's an abrasive. What does that mean? What's an abrasive in this context? Like, the saying goes that anything tastes like chicken, so I could imagine that in the Gothic universe, the saying would go that anything tastes like a scavenger. But what's an abrasive in this context? I don't understand. It might be something weird with the translation, because obviously the original version of this mod is in Polish. Okay, let me save actually. Some crates. Some gold. And the skeleton arm. Oh, and some brushwood, which might be forest berry. Might be useful for like starting a fire. Is it a miscellaneous item? Yeah, dry wood, perfect for making a fire. Yeah, great. So when they ask, because I assume they will, if the item exists, when the survivors ask, you know, for me to go and collect some firewood,
Nie powinienem oddalać się od jaskini. I will be like, I've already done that. Now worship me. Well, maybe I'll skip on the worship part. I think there was like a cliff. Okay, I've lost my orientation a little. I came from here, right? Yeah, that's where the survivors are. So I thought I saw somewhere like a lower cliff that I could actually climb. Oh. Okay, that's stupid. That's very dumb, and I feel the game teleported me back. Nie ma to jak porządnie rozgrzać mięśnie po lodowatej kąpieli. Teraz tylko rozpalić ognisko i będzie można coś wrzucić na ruszt. Może to i była dobra rozgrzewka, ale skąd wiesz, że już jesteśmy bezpieczni? Widzę, że cykor cię obleciał. Skoro kretoszczury poczuły się tu bezpiecznie, to znaczy, że w pobliżu nie ma niczego groźniejszego. Każdy tempak to wie. A tak w ogóle, mały, co było na statku, to było na statku. Ważne jest to, co się dzieje teraz. Powiedzmy, że jesteśmy kwita. Jasne. Tylko pozostała jeszcze jedna rzecz do zrobienia. No, towarzystwo, rozsiadać się. Zaraz Marvin przyniesie nam trochę drewna, a wtedy rozpalę ognisko. Masz problemy ze słuchem? A może mam ci przetkać uszy pięścią? Idziesz po chrust, albo nie dostaniesz żarcia. Yeah, to be honest, I could probably bully him into him doing it by himself, because I've already beaten him once on the ship. But I am going to agree, because first of all, that's going to probably give me more experience, and second, that's an opportunity to get out. So I'll go. W porządku, pójdę. There's something... No, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Tylko szybko, bo kości mi zamarzają. Taki szef to skarb. Okay, there's a weird delay with the dialogue. Like, they move their mouths and the dialogue window stays open significantly longer than it takes for the voice actors to say their lines. But what really annoyed me, was that the game actually actively teleported me back into the cave. Like, Marvin was like, I shouldn't get too far away, and then when I tried to explore, it teleported me back. Like, that's a decidedly non-Gothic way of doing stuff, and I don't like it. You know, this amount of scripting and hand-holding, it runs contrary to everything the Gothic series stands for, in my mind. Let me rob some graves while I'm at it. It is distasteful, but as I said,
that's kind of the way I feel Gothic is intended to be played, and I really want to get the most of the game, so I will do some stuff that might be considered distasteful. I will stay clear of the most heinous crimes. I don't think I am going to dabble in any serious thievery or like robbery from actual living people, but you know, robbing the dead, I'm going to give it a pass. A skeleton leg torn from the dead. Oh, that's a weapon. Interesting. Okay, I'm not going to tell them yet that I have the firewood, but apparently I can tell him about the pentagram. W głębi jaskini znalazłem jakieś dziwne miejsce przypominające grobowiec. Na samym środku był tam jakiś magiczny symbol. Kilka kamieni na sobie to jeszcze nie grobowiec. Nawet nie myśl, żeby o tym mówić pozostałym. Skoro ciebie tam nic nie zjadło, to nie ma powodu do paniki. Wszyscy są już dostatecznie przerażeni. Jeszcze tego brakuje, żeby pobiegli teraz do lasu, prosto w łapy jakiejś bestii. Co słychać? Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Co słychać? Nie oddalaj się od jaskini. Nie znamy terenu, na zewnątrz może być zbyt niebezpiecznie. Jak leci? Słyszałeś coś? A nie, może mi się tylko wydawało. Jak życie? Jestem zajęta. Zostaw mnie w spokoju. I can't even initiate conversation with Daryl, which is interesting. Let me pick up the torch. I am going to need it if I want to venture out. It's interesting to me that Timo doesn't have anything to say, even though I basically saved his life. Like, the smugglers were ready to kill him before I spoke up in his defense. Okay, there are goblins around. You can recognize them by the sound they make. It is a very characteristic sound. If there's only like one or two, I should be able to deal with them. Niczego tu nie znajdę. Iron deposit. Czym? Okay, I don't have a pickaxe, but I guess I can mine resources in this game. Yeah, and this is the digger's meat, the mushroom that I mentioned in the first episode. Okay, I wonder if the game will let me wander out a little bit more, because technically speaking, I am supposed to be looking for the firewood, which, you know, I found earlier by a complete accident. Oh, there's some healing plants up here. So I should be given, you know, at least some freedom to travel around to look for it.
Okay, there's a lurker. Which, I wonder if the ice arrow, like, I don't really remember how strong some of the spells are in relation to how strong the monsters are. Nie powinienem oddalać się od jaskini. Okay, that didn't really work. Although I am pretty sure it can be done, killing the lurker. If only I would be a little more careful about it. Nie powinienem oddalać. Okay, that's rather annoying. I dislike that to a ridiculous degree. The fact that the game limits me in such a way. That's a thoroughly un-Gothic-like idea. But I guess let's roll with it. It must open up at some point, so let's just say I found the firewood and, continue. Proszę, przyniosłem chrust. Pokaż, co tam masz. No. I nawet w miarę suchy. Może jeszcze będą z ciebie ludzie. Pora zająć się ogniskiem. Patrz i ucz się. No, to pierwszy problem z głowy. Zapraszam na pieczonego kretoszczura. Can I get a bit? Masz tam smakowity kąsek. Mogę spróbować? Ta, jasne. Bierz, ale tylko jedną porcję. Myślisz, że ta noc będzie spokojna? A co ja? Jasnowidz jestem. Światło może zarówno odstraszyć, jak i zwabić niektóre zwierzęta. Liczę, że w razie czego ruszysz dupę i pomożesz mi się ich pozbyć. Myślę, że nie będę miał wyjścia. Pewnie nie. W każdym razie każdemu z nas przyda się odpoczynek. Znajdź sobie jakiś kąt, nic nam po kolejnych słabeuszach opóźniających marsz. Okay, once again, there is this weird bug with the duration of the dialogue. Okay, I can sit by the fire, which the game expects me to do, so let's do it. Cholera! Musiały zwęszyć to pieczone mięso. Nie ma co tu dłużej przesiadywać. Ty i Rupert ruszycie przodem i oczyścicie drogę na wschód. My pójdziemy waszym śladem i spotkamy się w pobliskiej wiosce. Dlaczego my? Bo całkiem nieźle radzicie sobie z tymi bestiami. Wolisz tu czekać i kłócić się o to, kto pójdzie, podczas gdy zjawią się tu kolejne bestie? Ruszajmy. Tylko nie dajcie się zjeść czemuś po drodze. Nie jestem wojownikiem. Nie po to uciekałem z Kornis, żeby zginąć w lesie na Archolos. Spokojnie, poradzimy sobie. Jest nas dwóch.
Jeden będzie szukał ścieżki, a drugi wypatrywał bestii. Może masz rację. Gdy tak to ująłeś, to robi to więcej sensu. Twój brat mówił o wiosce na wschodzie. Trochę znam się na kierunkach, spróbuję nas tam doprowadzić. A ty rozglądaj się za wszelkimi potworami. Okay, but can I loot the lurkers is the question I have. No, because probably that's because I can't take animal trophies, and obviously they have a rather tough hide. Oddalać się od Ruperta. Okay, I find that very patronizing and very annoying, but you know, as I said, I do hope the game will open up at some point past the tutorial to let me just walk around and check out every nook and cranny, as is tradition for the Gothic series, really. I wonder if... because I don't think I've been up on this plateau. Nie powinienem oddalać się od Ruperta. Okay, this is infuriating to me. But I guess I will be back later. For now, I'll just follow him. Oh, more brushwood. Interesting. Might be useful for later. Maybe I can start my own fires. Yeah, there's a burnt down hut. Maybe it's close enough for me to check it out without the game freaking out. I got a piece of roast mole rat. Yeah. Okay, let me consume that. Nie powinienem oddalać się od Ruperta. Okay, as much as I am impressed by the sort of quality level of the mod, especially the voice acting, I am seriously annoyed by this. Rotten remains of a monster. River bloodflies. Twój brat musiał tędy przechodzić. Myślisz, że coś mu się stało? Nie znam się na tropieniu. Ruszajmy w stronę wioski. Pewnie już tam na nas czeka. Well, I would say dead monsters are a good sign because it means he killed them as opposed to them killing him.
Okay, I guess that's the village. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale dotarliśmy do wioski. Idź i porozmawiaj z wartownikiem. Ja tu poczekam i będę rozglądał się za pozostałymi. Okay, so before I talk to the guard, will the game allow me to explore a little bit more now? At least at the starting area. Okay, that's very annoying. But let's talk to the guard then. To ty jesteś Marvin, tak? Tak, to ja. Był już tutaj Jorn? Przypałętał się tutaj ostatnio jakiś ranny facet. Wiktor przekazał mi, że może was tu przybyć jeszcze więcej. Jesteś tylko ty i twój kolega? Reszta zgubiła się w lesie? Zostali z tyłu. My oczyszczaliśmy jedynie drogę. Powinni tu dotrzeć niebawem. Wspaniale! Jeszcze więcej darmozjadów. Właź do środka. Wiktor za was poręczył, więc nawet nie myśl, żeby robić w wiosce jakieś zamieszanie. Gdzie znajdę Jorna i tego Wiktora? Idąc dalej tą ścieżką, gdy dojdziesz do rozwidlenia, skręć w prawo w stronę rzeki. Gdy miniesz most, będziesz miał po swojej lewej stronie karczmę Bastiana. Wiktor jest tam jednym z pracowników i to tam odpoczywa właśnie twój brat. A teraz spadaj! Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż pogawędki z przybłędami. Okay, can I explore now? Game. Powinienem zobaczyć się z Jornem w karczmie. Hej! Pretty please. I guess judging by the comment, the answer is no. Which frustrates me to no end, really. Oh well, let's just do it, and... There's a notice board. Which, like any good adventurer, I will obviously take a look at. Mam ważniejsze sprawy na głowie. I am very tempted to steal that money, but let me resist that temptation for now. Okay, that's the butcher's. It's actually a pretty sizable village, all things considered.
They even have stockades. The Molrat Inn. Kolejny przybłęda wbiega mi do karczmy z zabłoconymi butami. Spokojnie, Marta. Przecież ten pierwszy mówił, że niebawem przybędzie reszta. To nasi goście. Mają za sobą kawał drogi. Okaż im proszę trochę wyrozumiałości. Sprzątać po nich będziesz ty. Ty musisz być Marvin, prawda? Twój brat czeka na ciebie w pokoju na górze. Został zraniony przez krwiopijcę i musi teraz wypoczywać. Gdzie jest reszta waszych towarzyszy? Rozdzieliliśmy się. Zmierzają właśnie w stronę wioski. Dobrze. Wyjdę im na spotkanie, by bez problemu tu dotarli. Masz tutaj coś ciepłego do zjedzenia. Tobie również radziłbym wypocząć. Wyglądasz na zmęczonego, zmarzniętego i obolałego. Yeah, I don't have much choice, seemingly. Co możesz mi powiedzieć o wiosce? Why would I ask about a man named Kurt? Ah, because that's probably my uncle? Co się stanie, jeśli popełnię przestępstwo? Grzywnami za złamanie prawa w naszej wiosce zajmuje się Albyn. Jest on reprezentantem prawa z łaski Sir Ramseya oraz za przyzwoleniem kapitana Rodericha. W wiosce należy opłacić także grzywny za jakiekolwiek przestępstwo popełnione na terenie okolicznych winnic, farm czy osad rybackich. Ten układ pasuje wszystkim. Roderich ma mniej roboty w mieście, Ramsey dostaje część z każdej grzywny, a farmerzy nie muszą stać w kolejce w koszarach. Nie będziesz miał przez nas kłopotów? Nawet jeśli to się tym nie martw. Pręgierz mi raczej nie grozi. Poza tym mam wsparcie Bastiana i Marty. Im to nikt nie podskoczy. Mieszka tu może niejaki Kurt? Owszem, mieszka. Znasz go? Jest moim Jornawujem. Naprawdę? Trzeba było mówić tak od razu. To może nie musiałbym się nawet za wami wstawiać. Kiedy człowiek ledwo żyje, to jedzenie i wygodne łóżko są pierwszymi rzeczami, jakie przychodzą mu do głowy. Święta prawda. As a chessboard, which I do believe is actually a unique asset. I don't think I've seen a chessboard in any of the other Gothic games. Często tu miewacie gości? Ostatnimi dniami rzadziej niż zwykle. Czasem zajrzą do nas pracownicy winnicy, drwale i kopacze. No a miastowi żłopią w swoich własnych lokalach. Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Niezupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. Pokaż mi swoje towary. Okay, so he sells a lot of cooking. Okay, those recipes are really cheap. Map of Archolos Island with markers. Okay, that seems a good investment as well. You know what? Those recipes are really cheap. I think I'm going to buy them all. Recipe: beer bread. A baked good invented by a resourceful innkeeper who used up the leftover undrunk beer to make bread dough. Spicy soup with cabbage.
nutritious soup with a herbal aroma. There are pieces of cabbage floating in the middle. Digger meat tripe. Mushroom soup imitating meat tripe, despite coming from a poor man's kitchen, is quite famous among the more affluent gourmets. Pickled turnip. A simple vegetable side dish, often eaten accompanied by meat dishes, and by the poorer classes in the company of stale bread. Country scrambled eggs. Nutritious and quick scrambled eggs with sausage is a good start for a day for everyone who wants to gain strength in the morning. Okay. And is there something I can sell so that I would be able to afford the map of the area, because that seems like a pretty... not really. Okay. Okay, so beer bread requires strong beer, healing herb, a sack of flour and salt. This requires carrot, parsley, cabbage, bag of pepper. Digger meat, parsley, salt, bag of pepper. Rozumiem. Turnip, honey, salt, vinegar. Rozumiem. Okay. Eggs for Bastian. A large portion of Marta's stew. I am kind of interested in possibly looting this, because this just seems like stealing somebody's food, which, in addition to being illegal, is also very petty. But this is a document. I am going to take it, because it might lead me for like a side quest. A note I found in the kitchen at Bastian's tavern. Bastian, how am I supposed to make scrambled eggs for our guests if you keep forgetting to buy fresh scavenger eggs? Either get a dozen of those eggs right away, or you can forget about serving our specialty, Marta. Okay, so maybe I... Yeah, Marta wants Bastian to get a dozen scavenger eggs. If I have some on me, the innkeeper will certainly want to buy them from me at a good price. Okay, so it's like a special... it's like a special order for a particular item. Okay. Obviously scavengers are very common, so shouldn't be difficult to get a dozen of those. Until I began to explore the wonderful art of cooking, all the ingredients I encountered seemed completely unnecessary. I was unknowingly missing a great opportunity to try many wonderful dishes. You won't cook anything tasty without the right recipe. You can usually find them written down on paper. Buy all the ones you can find and read them right away. Unlike complicated alchemy, cooking requires no extra training. You'll need the right place, a pan over a fire, a skewer, a big pot, or a home stove. Anything will do. You can even cook several batches at once to save a lot of time. Some recipes may call for a bit of more expensive ingredients, such as vinegar, salt, or cinnamon. Fear not, such trace amounts are used for a single dish that they easily last you for many months. Not only will prepared meals allow you to recover much faster than eating individual ingredients, but enjoying a variety of dishes will improve your overall health. Moreover, ingredients like apples and carrots don't lose their additional properties
even after preparation. Now that you know everything, you can get down to cooking with confidence. Okay, so this is like a clue by the developers to do exactly what I've done, which is to buy all of the recipes so that you can best utilize all of the ingredients that you pick up. Okay, that's my brother. Is that your chest? Nie znam się na otwieraniu zamków. No. Okay, let's talk to him because the game most likely won't let me do anything else anyway. Jorn, martwiłem się o ciebie. Spokojnie, braciszku. Nie tak łatwo pozbyć się takiego starego wygi jak ja. Te małe dranie wzięły mnie z zaskoczenia. Najbardziej agresywny był taki dziwny, szary osobnik. U nas na Lądram nigdy takiego nie widziałem. Nie musisz się przejmować. To tylko małe urządzenia. Wypocznę trochę i wszystko będzie w porządku. Lepiej opowiadaj jak pozostali. Dotarliście do wioski w jednym kawałku? Udało ci się odnaleźć wuja? Rozmawiałem o tym z Wiktorem. Mówił, że Kurt mieszka niedaleko karczmy. Podobno niedawno wyruszył na połów i powinien niebawem wrócić do wioski. Odwiedzimy go, gdy oboje trochę wypoczniemy. Rozdzieliliśmy się. Ja i Rupert poszliśmy przodem, by oczyścić drogę, a reszta ma niebawem dotrzeć do wioski. Dobrze to słyszeć. Bałem się, że sobie nie poradzicie sami. Nawet zastanawiałem się, czy do was nie wrócić. Ale później wpadły na mnie te krwiopijce i wiedziałem, że potrzebuję czegoś na moją ranę. Nie ma tego złego. Przynajmniej udało wam się wejść do środka bez większych problemów. Wyśpij się, Marvin. Od jutra zaczynamy nowe życie na tej wyspie. Yeah, I will go to bed because I have a nasty feeling that the game won't allow me to do anything else anyway. Co się dzieje? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie, ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych towarzyszy. Opowiedzieli wartownikom całą historię. Była trochę naciągana, ale ostatecznie zostali wpuszczeni do środka. Gdzie teraz jest reszta moich towarzyszy? Powinni być w drodze do karczmy. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz z karczmy, powinieneś skręcić w lewo w stronę dworu Ser Ramzeya, a następnie ponownie w lewo, jeszcze zanim dotrzesz do wzniesienia, na którym stoi budynek. Znajdziesz tam kilka ciasno położonych obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Byłeś może u Jorna? Jak się dzisiaj czuje? Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę, ale wciąż jest bardzo osłabiony. Wygląda na to, że bez pomocy cyrulika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wujem. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. Chwila. Jak leci? Nie wszyscy patrzą na was przychylnym okiem, ale tu, w gospodzie, nic wam nie grozi. Możecie spać spokojnie. Okay, this room was not open before, and I have a feeling, you know, this guy looks kind of dangerous. He has a good quality sword. He might not appreciate being woken up, but I doubt he's going to straight up kill me in the middle of an inn, so... Co tutaj robisz? Daj mi spokój! Zajęty jestem! Yeah, he didn't really appreciate it, but it wasn't so bad. Where's my brother? Nie znam się na otwieraniu zamków. I thought he would be
in his bed. What with him supposedly feeling so bad. Nothing to say? Interesting. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Nie dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze zadajesz idiotyczne pytania. Jak życie? W końcu jesteśmy bezpieczni. Jak leci? Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. That's one of the locals, I think. Jak życie? Nie kojarzę cię. Weź mnie, zostaw. Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Nie wiem tylko, jak do cholery mogłem zgubić ten cholerny kompas. Kompas? No ten, którym miałem zapłacić za podróż. Grunt, że żyjemy. To najważniejsze. Zapewne masz rację. Dzięki jeszcze raz za pomoc tam, na statku. What do you mean again? He didn't... You didn't thank me in the first place. Like, I guess I appreciate it nonetheless, but you know, that's a little bit cheeky with the again part. Daj spokój. Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Gdyby nie ty, z pewnością dawno już byłbym trupem. Okay, I don't have 12 of them yet. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. Jak się dzisiaj czujesz? Jest mi już zdecydowanie lepiej, ale nie czuję się jeszcze na siłach, by wstawać. Będziesz musiał sam poszukać Kurta. Jego chata była za karczmą. Z pewnością trafisz. Nie, I haven't... Marvin, nie wszyscy z naszych dotarli do wioski. Co? Kogo brakuje? Wygląda na to, że Maven i Darrell zostali w jaskini. Powinienem o tym pomyśleć wcześniej, ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że ich nie ma. Jeśli coś im się stało... Nie wiem jak ty, ale jestem gotów po nich wrócić. Yeah. We're going to do that, because first of all, I am genuinely worried about them, but second of all, and as callous as it may sound, I am equally interested in just checking out the general area, which I couldn't do before. Pytałeś strażników o pomoc? Pytałem, ale nawet palcem nie chcą ruszyć. Trochę im się nie dziwię. Cud, że w ogóle nas wpuścili do środka. Na ich pomoc nie ma co liczyć. Yeah, I am going to go with you. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Darrella. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. Okay, so it seems I have to do certain things in the village anyway before it's advisable for me to leave, but I'm going to do it next time because this episode has been long enough, so I'm going to save
and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!